Uległem wypadkowi na budowie, na construction, pracując na miastowych robotach, takiej metalowej. Bakiet spadł na mnie, tam były takie mapy, takie materiały dachowe i uderzyło mnie w nogę, moje ciało zostało tak odrzucone na jakieś 2-3 metry. No i zaczęły się moje problemy ze zdrowiem. No, na początku wybrałem adwokata z pierwszej strony gazet, który reklamuje się, że pierwsza strona, pierwsza okładka, jego zdjęcie. Po pół roku lekarz, który mnie operował, tę operację zrobił bardzo dobrze, ale zdecydował, że mam iść do pracy. Ja poszedłem do pracy, ale po 2 miesiącach ta noga, według opinii innego lekarza, już mało brakowało, bym ją stracił. A wystarczyło zmienić lekarza i decyzja innego lekarza po prostu zachowała mi nogę. A to nie była wielka rzecz, tylko wystarczyło napisać na recepcie, że ja mogę pracować, ale nie full, tylko na recepcie pisało 15 funtów. I to zdecydowało, że zacząłem powoli wracać do pracy i wracać normalnie do zdrowia. Bo jak pójdziesz na budowę, to cię po prostu tam mogą rozszarpać. Idziesz do ciężkiej pracy, a jeżeli masz taką receptę, która cię broni, że nie możesz pracujesz, ale nie heavy duty, że cię nie zamęczy tak szybko. Spowodowało decyzja pierwszego adwokata, że on powiedział, że muszę się zgodzić z decyzją lekarza, nie mam odwołania. Po prostu przestraszyłem się, że jak to możliwe, że po wypadku, po operacji, nie mam doświadczenia, ale jest takie normalne myślenie, że jeżeli masz operację, to nikt nie idzie, idą ludzie do pracy, ale mając jakieś rękojmie, jakieś oparcie. A w tej pierwszej kancelarii tego nie miałem. Przychodząc do Sławka, to wszystko się zmieniło. Sławek poświęcał czas i wysyłając swoich ludzi do pomocy dla mnie. Bo idąc do poczekalni, to trzeba spędzić dużo czasu i jest bariera językowa. Lekarz mówi szybko, płynnie, nie rozumiesz. Pomoce lekarskie też nie wiem, czy mało zarabiają, są agresywne, a człowiek jak jest chory, boli, trudno wytłumaczyć, że to jest tak. Na Sławka kancelarii o tyle miałem dobrze, że pomagali mi, jak w rodzinie czułem się. Że jak były problemy, to spędzali czas cały dzień, bo appointment masz na 9, a wychodzisz od lekarza o 5 po południu. Bez przerwy, bez kawy, bo co 2 godziny cię wezwą, potem siedzisz na poczekalni, potem znowu 2 godziny, nikt się tobą nie interesuje, i potem o 5 dostajesz 2-3 recepty i radź sobie sam. Jaka różnica między adwokatem pierwszym a Sławkiem? Pierwszy adwokat był to, w tym kraju wszyscy mówią po angielsku, był to Amerykanin, który mówił szybko. Był jakiś tłumacz, coś tam przetłumaczył szybko i ktoś następny czekał w kolejce, albo się zajmował, ale nie poświęcał mi czasu. Będąc u Sławka, przychodzisz, na początku jest jakieś takie podejście ludzkie. Rozmawia, co ci jest, co cię boli i jak ci mogę pomóc. Po prostu, jeszcze raz, poświęca więcej czasu i posługujemy się naszym językiem. Tutaj kto się urodził, wiadomo, czuje się lepiej po angielsku. My urodzeni w Polsce lepiej czujemy się rozmawiając w naszym języku, nie ma tych niuansów, że ktoś coś powie, a to jest twoje zdrowie, ty nie możesz ryzykować swoim zdrowiem na podstawie języka, którego nie znasz. Będąc u Sławka, on tobie tłumaczy, jeżeli coś ci nie wytłumaczy, czy tam czegoś nie zrozumiesz, są jego asystentki, dziewczyny, które tu pracują w oficie, które naprawdę spędzały całe dnie na tłumaczeniu, na rozmawianiu. Jeżeli jakieś dokumenty, przychodzi ci książka, podpisz, co tam jest. W pierwszej kancelarii tylko było podpisz a nie wiesz, co podpisujesz. U Sławka kancelarii zaczynasz od strony pierwszej, ktoś ci czyta, linijka po linijce, ty wszystko wiesz. Podpisujesz, ale troszkę inaczej, bo w tej kancelarii co podpisujesz, to wiesz.
raporty medyczne, przesłuchania. Wielka taka księga, na koniec sprawy to jest taka wielka księga i jak byłbym w innej kancelarii, to ja bym tylko podpisywał i nie wiedząc co. Tak taśmowo, 100 podpisów, ale nie wiesz co. Tutaj o tyle jest lepiej, że jest czas, Sławek poświęci Ci czas, te ważniejsze rzeczy, a te asystentki, które tu w oficie pracują, pomagają, tłumaczą. I podpis nie jest wymuszony, że podpisz, tylko po prostu Ty jesteś świadomy, po czym się podpisujesz, Twoje zeznania, Twoje raporty i wiesz, na czym stoisz. Do Sławka kancelarii trafiłem przez znajomego, który miał dużo wcześniej wypadek. No tutaj w Stanach jest tak, że przyjaciół poznaje się w biedzie, albo ktoś jak ulega wypadkowi, to zostaje tak odrzucony. Już po prostu ci, co pracują, nie mają kontaktu z nim. A z tym człowiekiem jakoś tak się zaprzyjaźniłem, bo no tak na początku tu nie znałem języka, nie znałem miasta. On do mnie zajeżdżał, tak się z nim zaprzyjaźniłem. Poznawał mnie z pracą, no, poznawał tajniki, jak się pracuje, jak się dojeżdża. Później miał wypadek i go troszeczkę to odsunęło. I po pewnym czasie zaufałem. Poprosiłem radę kolegę, żeby ktoś, co może pomóc. Bo ten adwokat, który tutaj jest, to ja po prostu nie radziłem sobie z nim, a może on nie radził sobie ze mną, no bo inna kultura, inny język. Może on chciał dobrze, ja jego nie rozumiałem. Po prostu bariera językowa. Nie poświęcał czasu. Sławek poświęcał czas. Znaczy na początku ja go nie znałem. Ten Bogdan, który uległ wypadkowi, spotkaliśmy się raz, drugi. Po prostu podjąłem decyzję, że to, co będę mówił, ktoś to zrozumie. Że nie będzie takiego chaotycznie nagonione, szybko. W tej kancelarii większość ludzi, których wchodzisz, owszem, są inni, którzy mówią po angielsku, ale te dziewczyny, które tu pracują i Sławek, są polskojęzyczni. Wchodzisz, to co jest napisane po angielsku, nie jest to dla mnie jakimś czymś niewiadomym. Kancelaria u Sławka poświęca czas i po prostu jest tłumaczone. Jest tłumaczone i tu się czujesz lepiej, niby jesteś w Stanach, w tej dżungli, ale on poświęca Tobie czas. Po prostu z czasem jakoś nabierasz do niego zaufania. Z czasem. Trochę człowiek po wypadku jest taki znerwicowany, czeka, że coś się będzie działo, a tu się nic nie dzieje, tylko lata. A po prostu te agresje rozładowuje tym, że tu Ci po prostu poświęcą czas, wytłumaczą i cały czas posługujemy się polskim. Co Cię boli, a to, co nas otacza, jedziemy do innych lekarzy, na badania, na prześwietlenia, na MRI-dy. Nie jesteś sam. Zawsze jest jakaś osoba, która jest z Tobą i Tobie tłumaczy. Pomaga, że owszem, są czasami nerwy, ale wiadomo, to jest życie. I połączenie sprawy Workers' Compensation, sprawa cywilna. Sławek jako osoba, jako dwie sprawy w jednej osobie potrafił to współgrać. Workers' Compensation podrzuca kłody pod nogę. Daje jakieś czekanie na długie hearingi, czekanie na lekarzy. Gdyby to po prostu to trwa 2-3 miesiące. Sławek potrafił czasami to zrobić w ciągu miesiąca i ma rękę na pulsie w sprawie cywilnej, bo tutaj leczy Ciebie i buduje sprawę w sprawie cywilnej. I to po prostu jedna osoba prowadzi dwie sprawy i on ma rozeznanie, co się dzieje w tej sprawie, budując sprawę cywilną. Ma rozeznanie i czuwa nad tym. Wie, że po prostu do leczenia potrzebne są wizyty u lekarza i tabletki jakieś. Owszem, te tabletki szkodzą, ale będąc po wypadku, jak masz ból, one pomagają. W pierwszej kancelarii ja tam po prostu miałem straszne problemy, bo nie było pieniążków, nie przychodziły czeki, a temat lekarzy to po prostu najlepiej do lekarzy nie chodzić i na tabletki w ogóle jak recepta jest najlepiej jak ta recepta leży w aptece 30 dni, po 30 dniach traci ważność, i wtedy jest ok. Jak jest ok?
Jeżeli ty, jak się możesz leczyć, jak nie masz tabletek? Przychodząc do Sławka kancelarii, to było załatwiane w ciągu 3-4 dni. 3-4 dni można znieść, miesiąca nie wytrzymasz. Ale po wygranej sprawie, no troszeczkę to niebo się stało takie bardziej różowe. Nie muszę się martwić, że nie będę miał na chleb, nie będę się musiał martwić o swoje mieszkanie. To po wygranej sprawie mam to zagwarantowane. No i zapewnię sobie przyszłość i swojej żonie, córce lepiej. Owszem, to, że straciłem zdrowie, ale nie straciłem rodziny. Ja teraz będę mógł im pomóc spełnić marzenia, bo przez te ostatnie 6 lat myśmy chodzili, oglądali. A teraz owszem, chodzimy, oglądamy, no stać nas na dobry samochód, na nieruchomość, a wakacje gdzie zapragniesz. Co kiedyś tylko mogliśmy oglądać sobie reklamy. Po prostu wygrana człowiek nie drży o swoją przyszłość. Jeżeli człowiek zainwestuje mam nadzieję, że po prostu jeszcze będę miał siłę zainwestować to w swoją przyszłość, to będzie się znacznie mi lepiej żyło, mi i mojej rodzinie. No, bym polecał Sławka kancelarię, bo tutaj mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Tu się poczujesz jak w rodzinie. Czasami były zgrzyty, ale tu było to, że człowiek chce szybko dostać. U Sławka w kancelarii czujesz się jak w rodzinie, bo Sławek jest polskojęzycznym. Jemu możesz wszystko powiedzieć jak swemu bratu, swemu ojcu, co cię boli, jak chcesz, jak widzisz swoją sprawę. I on po prostu stara się tobie pomóc jak może. Taki jest starszym bratem, może młodszym bratem, który poświęca swój czas i swoją osobowość. Naprawdę, on jest adwokatem, ale w pewnym momencie jest twoim bratem, przyjacielem. Co sobie on nie daje rady, wracając do tych hearingów, do przesłuchań, do lekarzy. W pierwszej kancelarii ja podpisywałem, nie wiem co podpisywałem. U Sławka w kancelarii jego asystentki poświęcają czas. Tłumaczą tobie strona po stronie. Ty wiesz, co podpisujesz. Te hearingi, co chodzisz do lekarzy, to nie idziesz, że spędzisz cały dzień w nerwach, tylko u tego lekarza, który jesteś, on chce ci też pomóc. Owszem, to, że trwa to cały dzień, ale te dziewczyny są cały czas przy tobie. Idziesz na MRI, idziesz na prześwietlenie, ty po prostu nie czujesz się zagubiony, bo tu jest inny język i to szybciej działa. My z Polski troszeczkę mamy problem z językiem i to tu jest tak troszkę szybciej. No i bardzo bym polecał Sławka kancelarię, bo po zakończeniu sprawy czułem się tutaj, było różnie, było gorzej, było lepiej, ale po tych tylu latach mogę powiedzieć, że nie postąpiłem źle, przychodząc do tej kancelarii. Jeżeli ktoś by się wahał, to naprawdę, niech się zastanowi. Tutaj nie ma nic na siłę. Chodząc do lekarzy, nigdy nie wymuszał, idź tu. Idź do jednego lekarza, poświęcą ci dziewczyny 3-2 godziny. Możesz się wypytać tego lekarza, potem za jakiś czas idź sobie do drugiego lekarza. Nie jest to chaotyczne, jak było w pierwszej kancelarii. Jeden lekarz, jedna wizyta i o tej samej godzinie. Że nie masz możliwości wyboru. Tutaj masz wybór. Możesz sobie jednego lekarza, drugiego, nawet możesz sobie kogo chcesz. Oni ci pomogą, pojadą, wytłumaczą, a twoja decyzja. Tu nie jest nic na wymuszenie. Zastanów się, bo to jest twoje życie, twoja przyszłość, twoja rodzina. Każdy będąc ojcem, zastanawia się o sobie, myślisz, ale myślisz o rodzinie. I cały czas masz na myśli, na sumieniu swoją rodzinę, że jak tobie coś się stanie, to jesteś odpowiedzialny za rodzinę. Mediacje. W mojej sprawie miałem 2 mediacje. Do pierwszej Sławek mnie przygotował, że to będzie takie porównanie sił, zobaczymy na czym my stoimy, z czym przyszli oni, z jaką sumą pieniążków. Na pierwszej sprawie to mediacji to tak troszeczkę wyglądało agresywnie, bo oni po prostu uważali się strona wyższa, a tu jesteś taki pokrzywdzony i coś tam wyciągasz rękę o jakieś odszkodowanie. Ale Sławek mnie przygotował, że to tak będzie przebiegać, że oni tam coś nam pokażą, a my pokażemy swoje argumenty.
jakie są moje obrażenia, jaka jest moja sprawa, jak to Sławek widzi, ale przygotował mnie, że to pierwsze mediacje to są tylko na zasadzie zapoznanie się, no takie porównanie się, co my reprezentujemy, a co oni reprezentują. A że następnym będzie spotkanie, druga mediacja, do której będziemy przygotowani znacznie lepiej. No i wtedy zaczęła się taka próba sił, przepychanka. Sławek cały czas mnie informował, co się dzieje w sprawie, że idziemy do sądu, znaczy są mediacje, ale cały czas jest jakaś data, 3 miesiące do przodu, że jest sprawa, będziemy rozmawiać z sędzią. I po prostu przedstawiamy dokumenty, że wy nas oszukiwaliście, okłamywaliście. Mając w ręku taki oręż, moja sprawa automatycznie poszła 3-krotnie do góry, zanim to, co oni mi dali w pierwszej mediacji. I jeżeli Sławek już miał te wszystkie dokumenty, moje raporty, to, że oni oszukiwali, po prostu oni już zaczęli dzwonić do Sławka, że już idziemy na ugodę. No, oferując już konkretne pieniądze. Bo te z pierwszej mediacji, no to były tylko pieniądze, które po kosztach były, po prostu pieniążki, które no, nie zadowalały mnie. Dopiero na podstawie budowania sprawy, budowania dokumentów, no i oni się pogubili. Po prostu Sławek wszedł w posiadanie tych dokumentów i na podstawie tych dokumentów mógł ich, znaczy w jakiś sposób zmusić do wyłożenia większych pieniędzy.